200 tysięcy to rok pracy juniora, no to bardzo zdolnego juniora programisty. 200 tysięcy za rok to jest 15 tysięcy miesięcznie. Więcej, to jest 16 tysięcy miesięcznie. Żaden programista junior tyle nie zarabia. Junior, mówię o synie, to jest abstrakcja. Jakby chciałbym jeszcze szybciutko, zanim przejdziemy do ostatniego etapu, bo widzę, że i tak już jest bardzo późno. Chciałbym pewne mity dotyczące płac rozproszyć. Bo to nie jest tak, że jestem zdolnym programistą, robiłem C++, mam maturę i chcę zarabiać 20 tysięcy miesięcznie. No nie, może jakiś naiwniak ci da 20 tysięcy miesięcznie, ale ogólnie to tak nie wygląda. Jak nie wygląda. Nie znam firmy, a znam dużo firm, która daje juniorom 16 tysięcy czy tam 17 tysięcy złotych miesięcznie. To jest abstrakcja jakaś. Totalna. Nie ma takich firm po prostu. Jak dostaje 12, nie, junior nie dostaje 12. Jak dostaje 8, to już jest bardzo dobrze. Ekstremalnie dobrze. Więc chciałbym ewentualne rozbujane oczekiwania troszkę przyhamować. Nie znam takich firm. Może słyszycie, jakby gdzieś obija się echem pośród infosfery, że takie są płace. Nie ma takich płac. To jest bujda na resorach. Nie ma takich płac. To są płace dla seniorów. Ewentualnie. Czasami. Ale nie dla żadnych juniorów, którzy przychodzą zaraz nawet po szkole albo jeszcze, nie wiem, mają jakiś tam projekcik drobny. Nie ma takich płac. Tak jak Maku napisał, junior dostaje może z 1,5 do 2 razy płacy minimalnej. Albo B2B. Sliders, dziękuję, że wpadasz z rajdem. Bardzo dziękuję. Mariuszu, chciałbym. To tak nie wygląda. Aleksandrze, 27 tysięcy. Możliwe, że to jest geniusz. No, może ktoś kończyć studia i być geniuszem. Na przykład, jak pracowaliśmy nad Wiedźminem, to mieliśmy Michała, który był po prostu geniuszem. No, a on wtedy nie zarabiał tyle pieniędzy. On zarabiał jak na tamte czasy, powiedzmy, średnio, bez żadnych abstrakcyjnych płac, jak 27 tysięcy. No 27 tysięcy, nie wiem, Aleksandrze, co on robi. No właśnie, przy czym gość to prodigy, no właśnie. To dużo tłumaczy. Czyli gość jest geniuszem. To może, żeby zatrzymać takiego człowieka, to się mu tyle płaci. Żeby... Podejrzewam, że dla takich ludzi to nawet nie ma znaczenia, czy dostaje 27, czy 20, czy 15. Chociaż mogę się mylić. Ja nigdy takich pieniędzy sam nie otrzymywałem od nikogo, aż zacząłem sam zarabiać, więc... DW, no właśnie. Ja mam wrażenie, że istnieje jakiś dziwny mit związany z płacami w IT. Z płacami wśród lekarzy. I są takie zawody, które są owiane nimbem tego, że o mój Boże, jeśli jesteś z IT, na pewno jesteś milionerem. Na pewno są osoby z IT, które są milionerami, ale to jest promila. To są najwybitniejsze jednostki. Wśród lekarzy albo najwybitniejsze jednostki, albo te, które się najbardziej zaprzedały Big Farmie. I tyle. To jest prosta sprawa. Nie jest tak, że skończę studia informatyczne albo nie pójdę, programuję sobie coś w zaciszu domowym, pójdę do dowolnej firmy i dostanę 20 tysięcy na start. No nie, no w życiu nikt tyle nie da. Nikt. Może po roku, może po 2, ale na start nie ma w ogóle takich szans. Żadnych. No chyba, że ktoś jest geniuszem, tak? Ale to są bardzo wyjątkowe sytuacje. No i widzę, że to, co piszecie na czacie, potwierdza to, co ja mówię, że są płace wysokie w stosunku do przeciętnych, powiedzmy, osób, powiedzmy do nauczycieli. Nauczyciele zarabiają żenująco nisko. Ale to nie jest tak, że nauczyłem się na kursie robić coś w C#,
poproszę 20 000 na start. No nie, no. Tak nie będzie. Każdy, kto tak myśli, zostanie wyśmiany, sądzę. No. Bo jest ciśnienie na programistów, ale bez przesady. No, to nie jest tak, że osoba bez żadnego doświadczenia dostaje jakieś niebotyczne pieniądze. Zawsze trzeba taką osobę sprawdzić. Chyba, że ktoś, nie wiem, możliwe, że jakiejś spółce, która jest ekstremalnie wygłodniała albo potrzebuje, nie wiem, spalić fundusze, tak? Czasami jest tak, że trzeba przepalić na coś pieniądze. Nie pytajcie mnie dlaczego, ale tak czasami bywa. No i może wtedy. I ktoś ma szczęście i trafia na moment przepalania, ale później się znajduje w sytuacji, że o, dziękujemy ci już, koniec współpracy. 12 lat kariery, 35 000 wyciskasz bez problemu. Nie mówię, że nie. Możliwe, że tak. Ale cały czas podkreślam, mówimy tutaj o osobach początkujących. I wiem, że jest taki mit, iż wystarczy, że trochę się nauczę tam programować i już będę zarabiać niebotycznie góry pieniędzy. Tak nie jest. O to mi chodzi. Że tak nie jest i trzeba najpierw się wykazać, trzeba pokazać, że coś się naprawdę potrafi. I po 12 latach można te 35 000 pewnie osiągnąć. Gratuluję. Podziwiam. Uważam, że jeśli ktoś tyle zarabia, to znaczy, że widocznie znalazł się w dobrym miejscu w odpowiednim czasie i ma odpowiednie umiejętności i bardzo dobrze. Niech tyle zarabia. Skończmy ten dołujący temat. Młody kot ogarnia. Jarku, to są wyjątki wyjątków. To jest jedna osoba na 1000 albo na 10 000. Tylko sęk w tym, że ludzie częściej chwalą się swoimi sukcesami niż porażkami, prawda? O porażkach rzadko kto mówi, ale na każdą osobę, która w mediach społecznościowych mówi, ile to zarabia, przypada kilka tysięcy osób, którym się nie udało, więc trzeba założyć odpowiednie filtry i popatrzeć na to z pewnym dystansem i jakby to powiedzieć, no tak podejść do tego racjonalnie, co się widzi w sieci. No. Poza tym, jaką mamy pewność, że dana osoba mówiąca, ile zarabia, naprawdę tyle zarabia, a ile po prostu mówi, by zyskać zainteresowanie swoją osobą. Żadnej pewności nie mamy, więc dobra, spróbujmy jeszcze jeden etap przejść i tyle. Czy to jest prawda, że pracę w game devie trudno się dostać? Nie sądzę, że trudno. Cały czas są szukane nowe osoby, natomiast trzeba posiadać specyficzne umiejętności i może ja mogę się wypowiadać w zasadzie tylko na temat tej kwestii projektowej. Tak, nie jestem programistą. Nigdy bym nie uzurpował sobie prawa do tego, by mówić cokolwiek o tym, jak są zatrudniani programiści, oprócz tego, że wiem mniej więcej, na jakie stawki są zatrudnieni na początek. Tak? Natomiast nigdy bym nie był w stanie przetestować programisty. Ale jest dużo projektów powstających cały czas, growych, i sądzę, że znalezienie pracy nie jest trudne. Trudne jest znalezienie pracy, która jest płatna tak, jak nam pokazały to piękne obrazki w internecie. Trudne jest znalezienie pracy płatnej tak, jak wyobrażamy sobie, że jest płatna. To na pewno jest trudne. To jest ekstremalnie trudne. Rzekłbym wręcz, że to jest prawie niemożliwe. Przykro mi. Rejmarze, masz absolutną rację. Swoją drogą, swego czasu jest taki znany i lubiany kanał HR Haterzy. I tam jest też, oprócz wielu materiałów komediowych, jest bardzo ciekawy też materiał odnośnie tego, jak szukać pracy w IT. I że rzeczywiście potrzeba wielu menadżerów projektów, osób, które
zajmują się pisaniem dokumentacji technicznej i tym podobnych. Więc to nie jest tak, że żeby pracować w IT trzeba być programistą. Oczywiście ogólna wiedza o podstawach się przydaje, natomiast to nie jest coś wymaganego. Można zająć się czymś innym. Ważne są umiejętności miękkie, ważne są umiejętności zarządzania zespołem ludzkim. Zdajmy sobie sprawę z tego, że programiści, nie uogólniając tutaj, są często osobami, które mają pewne problemy w kontaktach międzyludzkich. I czy to są po prostu wyobcowani, czy jakby nie lubią kontaktów międzyludzkich. Każdy programista jest gwiazdą krążącą w swojej galaktyce. I tutaj niezwykle ważną rolę pełnią osoby będące kierownikami projektów, czy też producentami, które próbują te często niekompatybilne osobowości z sobą jakoś zgrać, znaleźć punkt wspólny, doprowadzić do porozumienia osób, które nie chcą się z sobą porozumiewać. To jest w zasadzie taka pozycja po trosze dyplomaty. Próbujemy zgrać z sobą elementy niechcące się z sobą zgrać, których zgranie jest niezwykle potrzebne dla korzyści całego projektu. Powiedzmy, że mamy dwóch bardzo inteligentnych programistów, którzy w ogóle są socjopatami w takim sensie, że nie lubią się kontaktować z innymi ludźmi, a jak widzą innego programistę, to od razu uważają go za zagrożenie dla swojej pozycji. I obaj ci programiści są bardzo ważni dla przyszłości projektu. I tutaj musi wejść osoba, która jest takim buforem, tak? Ona łączy, stara się brać na siebie ciosy każdej ze stron i jednocześnie zbliża je. I ona nie musi być programistą, chociaż oczywiście lepiej, żeby coś tam wiedziała, tak? Że mogła załapywać pewien idiolekt, język wewnętrzny tych osób, do których komunikacji chce doprowadzić. Ale tak naprawdę ta osoba jest... Sariusie, dziękuję serdecznie za dołączenie Grysławian. Ta osoba musi mieć mnóstwo umiejętności miękkich, czyli takich, które pozwalają się zbliżyć, ale jednocześnie nie może być za miękka, nie może sobie dać wejść na głowę, bo zapewne inteligentny programista, kiedy zobaczy, że ktoś się na przykład przed nim płaszczy, to od razu go zacznie wykorzystywać. Tak? Ogólnie ludzie mają takie tendencje, więc do tego też potrzeba specyficznych osób. I powiem tak, wiem, że takim osobom będącym buforem programistycznym płaci się dużo. Ale bo takich osób nie ma wielu i potrzeba naprawdę albo jakichś wewnętrznych umiejętności, nie wiem, które ma się wrodzone, albo wielu lat doświadczenia, albo po prostu bycia osobą Lifisie, dziękuję za dołączenie do subskrybentów, albo bycia osobą po prostu taką otwartą, szczerą, pomocną. I to też nieczęsto takie osoby można znaleźć. Pawluku, to nie jest pytanie do mnie. Ja uczyłem się wielu języków programowania, powiem tak, im więcej znasz, tym lepiej. Natomiast polecam ci na YouTubie, jest kanał takiej dziewczyny polskiego pochodzenia, Ania Kubow się nazywa i ona prowadzi wiele kursów programistycznych w różnych językach, od Java do C#, do Pythona i tak dalej. I z jej informacji Ania Kubow, tak się nazywa, Ania Kubow, to jest Brytyjka polskiego pochodzenia. I z jej kursów, mam wrażenie, dowiesz się znacznie więcej niż z tego, co ja mógłbym ci powiedzieć, bo boję się, że ja mógłbym ci sprzedać jakieś frazesy, tak? Więc nie jestem programistą i nie chciałbym cię wprowadzić w błąd po prostu.
Vlogo, oczywiście, że jestem dobry w logo. Haha, robiłem wszystkim koleżankom zadania w logo. Oj, to było dawno temu. To był 86, 87 rok, gdzieś tak. Dobrze, spróbujmy jeszcze przejść ten jeden etap, co? Bo ja tak wchodzę, dzisiaj jest po prostu jakiś dzień dygresji. Udało się przejść Rika i dygresjonujemy w sposób maksymalny. Znając trochę Turbo Pascala, sądzę, że powinieneś się nauczyć czegoś innego, wiesz? Niezwykle przydatną.